Z bułgarskiej Tracji do greckiej Macedonii możemy dostać się w mniej niż 2 godziny. W Salonikach, stolicy greckiego regionu Macedonia, spędzimy 2 dni, żeby zobaczyć, jakie skarby swojej wielokulturowej historii kryje to współczesne greckie miasto. I jesteśmy już pod Rotundą, budynkiem z IV wieku naszej ery, który powstał tutaj w czasach panowania Imperium Rzymskiego, który można porównać z rzymskim Panteonem. Budynek powstał być może jako mauzoleum dla cesarza Konstantyna Wielkiego, ale nigdy nie pełnił takiej funkcji, gdyż już niecały wiek po powstaniu został przekonwertowany na kościół chrześcijański. A teraz w końcu chodźmy zobaczyć, jak wygląda w środku. O wystrój wnętrza rzymskiej konstrukcji zadbali już chrześcijanie, dodając połyskujące złotem i buzujące kolorami wczesno-bizantyjskie mozaiki. Ale nie była to ostatnia zmiana, jaką zaliczył ten budynek. Od końca XVI wieku pełnił funkcję meczetu, o czym świadczy minaret i ta fontanna do oblucji. W ogrodzie rotundy jest pełno rudych kotów i dojrzewają granaty, ale na te chyba jeszcze musimy trochę poczekać. Ostatnia zmiana nastąpiła w roku 1912, kiedy wraz z końcem okupacji tureckiej budynek ponownie stał się kościołem chrześcijańskim. Cała ta historia bardzo przypomina nam dzieje innej rotundy, którą odwiedziliśmy na trasie naszej wycieczki po Bałkanach, czyli rotundy w Sofii. Saloniki to prawdziwe muzeum archeologiczne na wolnym powietrzu. Co chwilę napotykamy się tutaj na pozostałości greckie, rzymskie i bizantyjskie. Przed nami całkiem spory kawałek takich pozostałości, łuk Galeriusza, czyli wejście do dawnych pałacy Galeriusza. Łuk powstał, żeby upamiętnić zwycięską kampanię cesarza przeciwko Persom. A tu właśnie pozostałości pałacu Galeriusza. Zawsze się zastanawiam, czy jak ci ludzie, którzy tutaj mieszkają z widokiem na te ponad 1000-letnie ruiny, czy myślą w ogóle o nich czasami, czy już ich w ogóle nie zauważają. Ta ulica ma niesamowitą perspektywę. Od salonickiej twierdzy, przez rotundę łuk Galeriusza, przez pałac, pod którym stoimy, kończy się widokiem na morze. Chcemy poczuć nocny vibe miasta, więc tak jak wszyscy idziemy na Aleję Zwycięstwa, pulsujący życiem nadmorski bulwar. Z powodu pogody wypadł nam z planu planowany rejs po Dunaju i Sawie w Belgradzie, więc dzisiaj mamy zupełnie nieplanowany rejs wzdłuż wybrzeża w Salonikach.
Zobaczcie, taka piękna parcela i jak się marnuje. Mogło tutaj być co najmniej kilka porządnych apartamentowców, no ale Rzymianie byli tu pierwsi. I postawili swoją agorę. Słuchajcie, mamy tutaj pięknie zachowany rzymski Odeon i Forum Romanum z I wieku naszej ery. Spod Odeonu idziemy prosto do następnego punktu programu. Bazylika Świętego Dymitra, patrona Salonik i największa bazylika w Grecji. Kościół Świętego Dymitra to trójnawowa bazylika z VII wieku, a co nietypowe dla kościołów prawosławnych, znajdują się tutaj ławki dla wiernych. Kolejka do relikwiarza. A co zostało w Salonikach po Imperium Osmańskim? Między innymi te łaźnie tureckie, działające jeszcze do końca lat 60. XX wieku, obecnie w remoncie. Oprócz hamamu, po Imperium Osmańskim w Salonikach został jeszcze ten meczet Hamzy Beja i otaczająca go dzielnica tureckiego bazaru. Meczet powstał w XV wieku, zupełnie od podstaw, jako jeden z niewielu, który nie został przekształcony z wcześniejszego istniejącego kościoła. A obecnie opuszczony meczet stanowi zaplecze do budowy salonickiego metra. Ale chyba najciekawszym budynkiem z epoki osmańskiej to ten XV-wieczny bedestan, który w dalszym ciągu pełni funkcję handlową. Bedestan to po turecku znaczy magazyn. Chodźmy zobaczyć. Jak widzicie, obecnie w bedestanie dominują produkty pasmanteryjne. W tym okazałym domu za moimi plecami w 1881 roku urodził się Mustafa Kemal Atatürk, pierwszy prezydent Republiki Turcji. Chociaż faktycznie jesteśmy poza granicami Turcji, to zgodnie z prawem międzynarodowym znajdujemy się na tureckiej ziemi. Bo domek Atatürka wraz z przylegającym ogrodem miasto Tesaloniki przekazało w prezencie konsulatowi tureckiemu, który znajduje się zaraz obok. Miało to miejsce w 1937 roku i był to prezent dla Atatürka. Obecnie dom, w którym przyszedł na świat mały Mustafa, jest chroniony w Salonikach bardziej niż Muzeum Żydów Sefardyjskich. W czasie, gdy przyszedł na świat Atatürk, był to domek o architekturze typowej dla tej okolicy, zamieszkałej przez osmańskich Turków. W chwili obecnej otaczają go typowe salonickie bloki. Żydzi zamieszkiwali Macedonię już od czasów antycznych, ale dopiero edykt z Alhambry i późniejsze wypędzenie Żydów z Półwyspu Iberyjskiego spowodowały, że Saloniki stały się stolicą sefardyjskich Żydów. A teraz idziemy się zapoznać z ich historią do lokalnego Muzeum Żydowskiego. Niestety, żeby zobaczyć wystawę o salonickich Żydach, musicie wybrać się na nią sami, gdyż polityka nierobienia zdjęć była ściśle przestrzegana. Czyżby? A teraz idziemy podładować akumulatory do lokalnej restauracji. Wstąpiliśmy do lokalnej restauracji, która znajduje się nieopodal miejsca, w którym mieszkamy. I musimy ściągnąć poprzez ten kod menu w języku angielskim, co już żeśmy uczynili. Natomiast na pewno zaczniemy od lokalnego białego wina i tutaj, jak widać, pół litra kosztuje 6 euro. A ja skorzystam z szerokiej oferty starterów na ciepło. Powtórzę doświadczenie z wczoraj, czyli gigantyczne fasole z roliny i myślę, że wezmę halloumi grillowane. Właśnie wjechała karaweczka białego lokalnego wina.
Tak więc już spieszę. Naleję odrobinkę Magdzie. A sobie wypiję cały, a nie bierze chleb. Tak więc kochani, panie, salut. Tak wygląda ten lokalik. Naprawdę jest bardzo przyjemny. Tam panowie w okienku gotują. Jako przystawka przeszła sałatka z pomidorów, z cebuli i z ogórka. Plus kilka oliwek. No więc zaczynamy. A pewnie za... Jak szopska, tylko nie ma sera sireny. Tak więc zaczynam od sałatki. A zapewne za kilka minut nadejdą kolejne nasze smakułki. Przeszło halloumi. Wygląda naprawdę przesmacznie. A to są nasze fasolki. I po jakichś 15 minutach oczekiwania naszedł mój kebab. Jest tam w formie kiełbasek, do tego frytki, stręka. No i za chwilę przystąpię do konsumpcji. No i kochani, jesteśmy już po uczcie. Nie będę ukrywał, że czujemy się bardzo usatysfakcjonowani. I naprawdę polecamy, są rozsądne ceny, można się najeść do woli, super atmosfera. Thank you very much. Bye. Słuchajcie, naprawdę świetna knajpa. Rachunek naprawdę bardzo godziwy. Zapłaciliśmy za to wszystko 33 euro. Co jest naprawdę bardzo uczciwą ceną. No i co, serdecznie polecamy to miejsce. Bardzo miła obsługa. Bardzo przystępne ceny, świetne jedzenie. I czegoż chcieć więcej. Do zobaczenia wkrótce. Plac Arystotelesa ma stosunkowo krótką jak na Saloniki historię. Został wytyczony po wielkim pożarze miasta w 1917 roku, kiedy to zauważono, że w mieście brakuje dużych placów w europejskim stylu. Słuchajcie, legenda miejska głosi, że złapanie Arystotelesa za palec u nogi pomaga uzyskać dar płynnej oraz mądrej wypowiedzi. Złapmy od razu za 2, żeby zredukować liczbę dubli. A to nam się na pewno przyda. Wczoraj wieczorem zaliczyliśmy rejsik, a teraz idziemy zobaczyć kolejny symbol miasta, czyli Białą Wieżę. Biała Wieża stała się symbolem miasta trochę przypadkowo. Wcześniej była elementem obwarowań miejskich i stała u zbiegu murów. Mury już rozebrano, a baszta została. Także nazwa Białej Wieży nie ma już odzwierciedlenia w rzeczywistości. W XIX wieku było tutaj więzienie i jednemu ze skazańców oferowano wolność w zamian za pobielenie baszty. Farbę już dawno zmyto, ale nazwa została. Z Białej Wieży, śladem nieistniejących już murów miejskich, przenosimy się na jedną z nielicznych na świecie wciąż zamieszkanych cytadeli. Wspięliśmy się teraz na salonicki Akropolis, czyli twierdzę 7 wież. Wież de facto jest aż 10, gdyż 3 kolejne wznieśli Turcy osmańscy. Rozpościera się stąd uroczy widok na Anopoli, czyli salonickie Stare Miasto.
trójkątnej wieży żegnamy Saloniki, greckie miasto pełne rzymskich monumentów, bizantyjskich kościołów, tureckich pamiątek i sefardyjskich synagog. Nie da się ukryć, że Turcy pozostawili w Salonikach spore dziedzictwo, a my tymczasem jedziemy na drugą stronę Morza Egejskiego, aby zobaczyć, co Grecy pozostawili w Turcji.